Witam Was, moi drodzy. Dziś przychodzę do Was z kolejną, bardzo fajną historią, która jak zawsze wnosi wiele ciekawego, wiele dobrego do naszego życia. Mianowicie, dawno, dawno temu żył sobie wielki król małp. Był bardzo miły, bardzo uprzejmy, bardzo silny, ale również był i bardzo, bardzo duży w porównaniu do wszystkich innych małp. Żyli oni sobie w dużym, pięknym lesie. Pewnego dnia, kiedy król po prostu sobie tak spacerował, zobaczył piękne drzewa, gdzie było pełno różnych mango na nim. Nie były one jeszcze dojrzałe. Król podszedł bliżej i zobaczył, że z wielkiej góry na dół było królestwo ludzi. Chwilę się zastanowił, wrócił z powrotem do swojej siedziby w lesie i poprosił właśnie inne małpy, żeby poszły i żeby pozrywały wszystkie te manga, które tam rosły, bo inaczej wydarzy się coś niedobrego. No więc małpy, nie za bardzo rozumiejąc, o co chodzi, dlaczego muszą teraz niedojrzałe mango zrywać, poszły i pozrywały wszystkie mango. Oprócz niestety jednego. Jedno mango zachowało się gdzieś za gniazdem ptasim i po prostu go nie zauważyły. Po paru tygodniach, kiedy to właśnie to jedno mango dojrzało, w końcu oderwało się od drzewa i spadło sobie prosto na dół do rzeki. No i na tej rzece po prostu niosło to dalej, 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 aż do tego królestwa właśnie, gdzie tam ten ludzki król sobie mieszkał i tak dalej. I akurat pech chciał, że on sobie w tym momencie zażywał kąpiel w tej rzece i zauważył to przepływające mango. Złapał je i zapytał swojego doradcę, co to jest. To doradca przyjrzał się i mówi mu: królu, to jest mango, bardzo dobry, smaczny owoc. No więc król zabrał to ze sobą, podzielił na malutkie kawałeczki i każdemu właśnie ze swoich tam ministrów dał jeden taki malutki kawałeczek na spróbowanie. Ale nie dlatego, żeby mogli spróbować, czy to mango jest dobre, tylko po to, czy ono nie jest jakieś zatrute, czy można to jeść i tak dalej. No więc kiedy zauważył, że nikomu nic się nie stało po zjedzeniu tego kawałeczka mango, z wielkim smakiem zjadł sobie sam resztę tego mango. Jednak tak bardzo mu to posmakowało, że nie mógł sobie odpuścić i chciał więcej tego mango. Po prostu nie dawało mu to spokoju. Kiedy leżał w nocy, to po prostu czuł smak tego mango i koniecznie chciał więcej tego mango. Więc następnego dnia zebrał całą swoją armię i wyruszyli po prostu w stronę tego lasu, by poszukać więcej tego mango. No i zauważyli w pewnym momencie, że rzeczywiście było bardzo dużo drzew pełnych mango. Jednak zauważyli, że było też bardzo dużo małp, które po prostu tam mieszkały i które te mango sobie zbierały, zrywały i tak dalej. I to się królowi nie za bardzo spodobało, ponieważ nie chciał dzielić się z małpami tym mango, które mu tak posmakowało. Więc nakazał po prostu zlikwidować te małpy. No i zaczęło się po prostu piekło w tym momencie. Kiedy ta nowina dotarła do małpiego króla, to, że co się teraz tam dzieje, małpi król odpowiedział: niestety, ten dzień nadszedł. Zwołał wszystkie małpy i zaczęli uciekać jak najdalej z tego lasu. No i tak uciekając przez ten las, pewnego momentu dotarli do takiego urwiska, gdzie już ten las się kończył. To już była ta granica tego lasu i było wielkie urwisko z wielką przepaścią na dół. Jednak zaraz kawałeczek dalej, za tą przepaścią, był bambusowy las. Więc małpi król po chwili zastanowienia przemyślał to sobie i mówi: kurczę, gdyby mi się udało dosięgnąć do tego drugiego końca, to wtedy wszystkie małpy byłyby bezpieczne. Więc on się tak mocno naprostował i rzucił się po prostu na drugą krawędź i złapał się tej drugiej krawędzi, gdzie tylnymi nogami trzymał się tego. Zrobił z samego siebie jeden wielki most. Przez ten moment tysiące małp zaczęło przebiegać po nim
żeby uciekać w stronę tego bambusowego lasu, gdzie byłyby bezpieczne. I w pewnym momencie była też i jedna małpa, która bardzo nie lubiła tego króla. Nie cierpiała go straszliwie. Więc pomyślała, kiedy on teraz tak tutaj leży, nie może nic zrobić. I przebiegając, dźgnęła go mocno dzidą. Król poczuł ogromny ból, jednak postanowił, że musi wytrwać i musi poczekać, aż wszystkie małpy będą bezpieczne. Więc wytrzymał, wszystkie małpy po nim przeszły, pomimo że był to ogromny ból, i w tym momencie puścił i spadł tam na dół w tą przepaść. W tym momencie to wszystko zauważył ludzki król i był tak mocno tym przejęty, że nakazał swoim ludziom, żeby wyciągnęli tego małpiego króla stamtąd i pomogli mu, uratowali go. No więc tak też zrobiono. Wyciągnięto małpiego króla, opatrzono go i po paru dniach, kiedy się ocknął, król podszedł do niego, ten ludzki, i mówi: ty jesteś przecież królem tych małp, więc dlaczego sam siebie ofiarujesz, żeby one mogły przetrwać? Przecież to one powinny ciebie chronić, bo ty jesteś królem. Na to małpi król odpowiedział mu: właśnie dlatego, że jestem królem, muszę je chronić. I w tym momencie po prostu zmarł. Król był bardzo mocno tym wszystkim przejęty i postanowił, że wszystkie te małpy, które jeszcze tam teraz żyją, będą od tego momentu chronione już przez niego i przez jego poddanych, żeby nigdy więcej im się nic złego już nie stało. Jak zauważyłeś różnicę między małpim królem a ludzkim królem, jak możemy to dzisiaj przenieść na nasze życie? Mianowicie bardzo, bardzo prosto. Ponieważ my wszyscy też jesteśmy królem. Ja jestem królem, ty jesteś królem, nie wiem, twój znajomy jest królem, twój przyjaciel jest królem. Jesteśmy królem własnego wnętrza, własnych emocji. Dlatego chroń, tak jak ten małpi król, swoje emocje. Chroń je przed negatywnymi emocjami. Pilnuj tego, żeby w twoim otoczeniu były tylko i wyłącznie pozytywne emocje. Jeżeli ktoś zaczyna mówić negatywnie cały dzień do ciebie, to chroń się. Chroń po prostu tak jak król swoje własne wnętrze, jak swoich poddanych przed tymi negatywnymi emocjami. Nie daj po prostu wpuścić nigdy sobie negatywnych emocji do swojego wnętrza, ponieważ one są jak grzyb, jak zgnilizna, jak pleśń. Kiedy raz się zalęgną w środku, zaczną cię zżerać od środka, aż w końcu zgnijesz i będziesz cały zgnity w środku, tak przenośnie mówiąc. Ale tak mniej więcej działają negatywne emocje. Kropla drąży skałę. Dlatego bądź jak ten król małpi i pilnuj swojego wnętrza, pilnuj swoich bliskich przed negatywną energią. Takie jest oto przesłanie z tej właśnie opowieści. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o konkursie, który tutaj cały czas ma miejsce. Wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu. Kupując jakikolwiek z tych produktów, piszcie sobie w uwagach do zamówienia konkurs szamanem lub powiedzcie to telefonicznie. Jeżeli składacie przez telefon sobie zamówienia, i zostawcie koniecznie tutaj w jakimś filmie komentarz na temat produktów, które zakupiliście, jakąś fajną historię, cokolwiek, bo już 24 grudnia będziemy kogoś wybierać, kto zrobi najlepszą historię tutaj z tym wszystkim, i ten ktoś dostanie bon na 15 000 złotych do tego sklepu, gdzie będzie mógł sobie kupić wszystko, co tylko będzie chciał. Ja wam życzę miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się.